Previously in the last episode. Zaczynamy jechankę. Trzeba wyczekać, wejść tam głęboko, ale... Taki był plan, bo Bartek obiecał mi dwudaniowy obiad plus deser. Jeżeli on ma znowu pudło zdobyć, to ja powiedziałem, że też pojadę i zdobyę to pudło, no i siadło. Precision. Be precise with the car in the zones and so on. Piękny obrazek. This time is much harder. Jacek! The round 3. The Polish good food. Behind the scenes of a historic round. Tak się tworzy historia polskiego driftu. A, bywało gorzej. Okej, ustalmy troszeczkę fakty. Mamy piątek, godzina lekko po 7. Treningi są od godziny 15:15 do godziny 20, o ile pamiętam. Na razie to jest okres przygotowań, a ja w tym roku staram się Wam przemycać dodatkowo odcinki, gdzie widzicie troszeczkę kulis przygotowań tego, bo jak przyjeżdżamy, to się samo nie robi. A to, co widzicie za mną, mam nadzieję, że to będzie historia polskiego driftu za niedługo, bo zapowiada się gigantyczne wydarzenie, naprawdę. Miejsce ma klimat, w ogóle mieszkańcy tutaj są bardzo przyjaźni, to też robi robotę. Dokładnie, tak jak widzicie, jest taki piękny skwerek, park. To będzie jedna z najbardziej wygodnych okazji poglądać drift. I to wypadanie, prawie jak na Karpaczu. Tutaj będą szli pod górkę. Jak to wyjdzie? Będziemy na pierwszych przejazdach testowych. Boję się troszeczkę o zawieszenia tych samochodów, jak to wyjdzie w praktyce. Ale będziemy na pierwszych przejazdach testowych, więc bacznie będziemy oglądać, jak kierowcy robią te pierwsze przejazdy i próbują się w ogóle przełamać tutaj, jak Igor będzie starał się dopasować razem z sędziami. Fajnie klipy i zony, tak żeby to wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Tak w ogóle to któryś z mieszkańców, który kupi sobie tutaj mieszkanie lub je wynajmuje, będzie miał jedno z najbardziej VIP-owskich miejsc do oglądania całego wydarzenia. Żeby tak się kiedyś coś takiego w Łańcucie zadziało u mnie. Fajnie by było. A to, co widzicie za mną, to jest długa, prosta, gdzie będzie przekładka. W którym miejscu dokładnie to określi dokładnie skład sędziowski. A na samym ryneczku, tam gdzie się kierujemy, będzie serwis i multum atrakcji, ale to wszystko taka prawidłowa, czyli wystartuje dopiero jutro. To na pewno. Ale przy karetce rozeszczałbym kogoś. Malina. Tu leci chodnik, wiesz? Tędy, nie? Leci chodnik i tu właśnie jest przez ulicę. Nowe rundy w nowych lokalizacjach to jest pod pewnym względem wyzwaniem, bowiem trzeba nie opierać się na schematach, których się nauczyłeś przez poprzednie lata, tylko musisz na nowo nauczyć się zaplanować wszystko logistycznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ustawienie karetki, ustawienie wozu strażackiego. Tego jest bardzo dużo, tym się zajmuje Tomek, którego widzieliście przed chwilą, wspólnie z Fasolą, ale ogólnie Tomek zajmuje się całą kwestią zabezpieczenia i tego, żeby nikt tutaj głowy nie stracił, czyli do godziny 14:30, kiedy jest briefing, będzie przygotowanie. Wcześniej będą 2 albo 3 przejazdy próbne, ale tak po godzinie 10, ale prawidłowy trening startuje godzina 15:15 do godziny 20. Fasol, nowa runda, nowe wyzwania. No, standardowa procedura od rana. Najgorsze jest to, że to jest nowa runda, całkowicie nowe miejsce, więc jest wyzwanie ze wszystkim. Musimy wszystko tak naprawdę obczaić, co jak, z czym to się je. No, dzisiejszy ten trening to tak naprawdę zapoznanie bardziej z trasą. Pokaże nam, co możemy się spodziewać, co musimy poprawić na jutrzejszy dzień, żeby wszystko było ok. No. Czekamy teraz w tym momencie na zamknięcie drogi, na barierki,
Za chwilę pozamykamy trasę, no i lecimy już z zabezpieczeniami, z namiotami i ze wszystkim, żeby sobie na gotowo ustawić, no bo na chwilę obecną jeszcze jeżdżą samochody, nie? Dobry, można? Proszę bardzo. Bryknę się z tobą. Oglądamy ten świat od kulis. No. Oczywiście, chwilkę Krzysiu tylko przykleję tutaj. No. Spoko. Buścianowóz, czyli Skittles. Co jest zadziwiające, dużo kierowców przyjechało już w czwartek, kiedy dzień dodatkowy treningowy jest w piątek, więc... Wow! Dzień dobry. A przyp***ol pan. Ty, to jest... Ty, dałem się wkręcić, że to jest puściana. Ale fake. Ale dobry, dałem się wkręcić. Właśnie to jest jeden z zamysłów wycieczki. Ułożyć straż dobrze. Ułożyć straż dobrze to co to znaczy, Tomku? No przede wszystkim trzeba zawsze pamiętać, żeby jak najlepiej mieli do wyjazdu, jak najszybsza reakcja i oczywiście dojazd do każdego punktu w miarę jak najkrótszym czasie. No już futtiaczki powoli są. Tam takie kolorowe. Ja mam marzenie na Pattaja. Pattaya albo Pattaya to się nazywa. Mieszkając oczywiście w Niderlandach kiedyś parę lat, odwiecznym problemem była wojna między Holandią a Belgią. Kto tak naprawdę wymyślił frytki? Belgijskie? Nie. Albo kto wymyśli pierogi ruskie? Polacy czy Ruscy? To ci dam z powrotem na siedzenie, żeby ci nie spadło. To wziąłeś, Gabi, te flamasty? Gabi, jest prezent od Fasoli, masz kolorowe flamasty we wszystkich barwach tęczy. Ale ładne opakowanie, to opakowanie bym sobie zatrzymał. Zestaw kreślarski, taki wiesz. Potrzebuję to rozerwać teraz. Powrót do dzieciństwa. Ty, tu jest trzecie piętro jeszcze. Wow. Kobieto. Jak ci się będzie nudzić, możesz malować. Skakuj, robaczku! Igor, what do you think? Good place for service? Well, for the service? Yes. The center is great, you know, there will be a lot of people and so on. Tutaj, tu jest ta ulica. Tak, tu jest ta ulica. Panie, Tilmat coś tam kręci, ja to widzę po nim. Łapkę usuwam. Mówiłem, coś kręci. Jak tam po Mastersach wrażenia? Fajnie było, no nie? Tylko, że pogoda was zalała w jeden dzień chyba dobrze. No, a czemu tu nie było? Wiesz co, nie byłem nigdy w życiu, tak sobie podpowiadam, że jak się nauczę robić lepsze zdjęcia i będę dojrzały, to na Mastersów zacznę jeździć. Na razie nie jestem jeszcze gotowy mentalnie. Darmowe prysznice zapewniliśmy też, jakby komuś było trzeba. Mydło i ręczniki we własnym zakresie, ale wodę, że tak powiem, dostarczamy, zmienne ciśnienie. Pomyśleliśmy o wszystkim. Siemaneczko, jak tam trasa? Nie przespana. Ajajaj, to dzisiaj się wyśpisz. Dzisiaj krótsze treningi, więc akurat. Od której w ogóle jest briefing? 14:30 briefing, od 15:15 śmigata. Smacznego, panie Robercie. Chwila wytchnienia. Dziękuję, tak jest. Chodzi o to, żeby zrobić zapoznanie i przed przejazdami treningowymi od godziny 15:15 do godziny 20 albo 20:30, chyba 20, zrobić ze 2-3 przejazdy z zawodnikami, którzy ogarniają, jak to się mówi, i żeby sędziowie mieli podstawowe wytyczne, żeby rozłożyć klipy i zony. Generalnie wszystko. No, co generalnie? Duże krawężniki. Zony będą przy tych, tak? Wolotach? Nie wyhamować trzeba. To hamowanie! Tam nie pojedziesz na zewnątrz. Na wewnętrzny klip. Tak? Tak. To, tutaj jest jedna zona, tu jest druga zona, tu jest trzecia. Żadnego ronda. Ronda. To zabójstwo dla dyferencjałów i płosi. 2 ronda. 10 kurwa, ty w koło będziemy jeździć tak. Nie, właśnie tu pyknąć 7 razy i koniec. I na dół. I na dół. Necessary to make another transition here. Zobacz, Piotruś, jak idziemy, wychodzimy stamtąd, tu się łamiemy i tu
I tu wchodzimy Cześć Pawle, dzień dobry. Cześć Serwus, jak tam? Spoko. Jak ci się widzi? Wszystko jest super. Będzie git, nie? Polskie Goodwood. Tak jest. Ale tu się będziesz napędzał, nie? To tam nie wyhamują. Zrobię ci tak stopę, czy pojedziesz i tak, w kątach. A w kątach? Inaczej, przejedźcie się. Zobaczcie jak to w praktyce wygląda. We should drive it normally, like fast, but normally, and check how the lines look like. It's not about the grip. First, about the line, how to imagine the line, how the line looks like. Potrzebujemy jeszcze z pół godziny minimum, żeby tu pozamykać wszystko. No tak w skrócie, trwają dywagacje na temat tego, jak ustawić tą trasę jeszcze. Będą przejazdy próbne za 30-40 minut. Oczywiście pokażę wam je też, bo taki jest zamysł tego odcinku, że macie zobaczyć wszystko prawie, jak to wygląda. Bo to też jest moim zdaniem ciekawe, jak wszedłem w sferę organizacyjną zawodu bardziej niż tylko przyjeżdżałem porobić zdjęcia, no nie, jak wszystko było gotowe. Bardzo dużo zobaczyłem, jak to wygląda od kulis. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Temat jest taki, gdzie rozłożyć klipy i zony. Jak auto będą w stanie się tutaj wdrapać. Jest zmienna przyczepność asfaltu, bez troszeczkę nowego asfaltu, trochę starego. Zobaczyć, jak te auta mają przyczepność, jaki grip. Jeszcze raz. Raz. O, jest. Ty jesteś jedynka tutaj. Aha, Flaga miotła, gaśnica. Proszę, na stanowisko. Zaczyna się pierwszy alert, czyli zabezpieczenie trasy. Tak, żeby zrobić po 3-4 przejazdy testowe, tak jak wcześniej wspominałem. Spróbujemy, a bardziej sędziowie spróbują wspólnie z zawodnikami wyznaczyć, gdzie to będą klipy i zony. To będą intensywne 3 dni, naprawdę. Przypominam wam, że to jest filmik z dnia pierwszego dodatkowego, a bardziej dnia 0 w sumie. Dlaczego? Bo zazwyczaj są 2 dni zawodów, czyli dzień pierwszy, kiedy są treningi, potem są kwalifikacje. Dzień drugi, kiedy są treningi, bardziej już skupione na parach i potem są zawody. A tutaj mamy dzień, nazwijmy to 0, czyli dodatkowe treningi, około 2,5 godziny jazdy na klasę. Co przy takiej ilości aut wystarczy, mi się wydaje, żeby się wyjeździć. A zawodnikom dać już jakiś podstawowy ogląd, o co tutaj chodzi w sumie. Siadaj do auta, dawaj. Nie, na razie teraz na chwilę musimy wykonać. Zamknięte wyjazdy próbne, nikogo nie wpuszczamy, nie wypuszczamy. Dobra. Dokładnie. Czyli tutaj z bloku nikogo nie wpuszczamy. Tak. Na razie nie. Tyle testów. Na podstawie tych kilku skromnych przejazdów Igor musi wydedukować, gdzie oznaczyć klipy i zony, żeby zawodnicy wiedzieli, w co celować. Co myślisz, Hubert? Będzie ciężki orzech. A już wiem, że pompuje więcej powietrza, zostawiam ten dyfer i zobaczymy. No. Lepiej wolniej w dużym poślizgu iść, niż na skleić i tak. Widzę, że BRT już zgubił spoiler. No. Bartek zgubił tam płetwę. A macie ją? No. Na ostatnim winku musiałem, bo był cały przestawiony w lewo. No, ale to nauka, że trzeba je pościągać. 100% ze wszystkich wozów. Ja myślę, że trzeba niestety, ale spowolnić to. Wejść na trasę, zrobić na szeroko, tu wpaść na to rondo i zrobić szeroko, przelecieć koło tego, zrobić sobie tu gdzieś zonę i dopiero amen. Tak, żebyś miał 2 przypadki na prostej. Pod świadomością tu się nie chciałem ładować, dlaczego? Bo tam jak wypadasz z dołu, to masz naskok i dopiero jak jesteś na naskoku widzisz, czy tam coś jeszcze nie ma. I podświadomie ja jechałem, podświadomie jechałem gdzie indziej. Ale ogólnie fajnie, nie? Ogólnie fajnie, ale mówię ci, na 2 ustawiajmy. Jedziemy na górę, na serwis. Tam będziemy czekać na briefingi, w międzyczasie pozaglądamy po serwisie. Czasami jest tak, że starasz się pamiętać o wszystkim, a się nie da i w tym wypadku zapomniałem o okularach przeciwsłonecznych, ale nie ma tragedii. Bardzo ładnie kwitnie ten park serwisowy, z godziny na godzinę robi się coraz pewniej. Też dojechał Kamil Hermanowicz, czyli osoba, która debiutowała na Green Hell i bardzo fajnie się pokazała, jeżeli chodzi o przyszłego, bardzo rokującego zawodnika Drift Open. When the waters rising
caught between two worlds, we're overwhelmed but keeping on. Tried to up your pace, but tripped and lost the race and couldn't make it. I nowe szoty Eurofightera. Troszeczkę ta jego baza jest oklejona, ale nie przesadnie, mi się podoba. To jest czat. Takie przygotowanie. A po prawej stronie widzę Telebim. Długi czat. Spektakularnie. Dobrze widzieć uśmiech na twarzy. To są takie małe detale, które powodują, że człowiek ma wrażenie, że naprawdę organizacji ze strony miasta się chce. A to jest bardzo miłe. Witam Was wszystkich serdecznie na 55. rundzie. Runda, która miała być się w maju. Udało nam się ją zrobić razem z władzami miasta w terminie lipcowym. Wielkie dzięki dla Jacka Olejnika. Gdzie jest Jacek? Wielkie dzięki Jacek. Jacek się bardzo zaangażował w tą organizację tej rundy. Jakby nie Jacek, tak naprawdę w ogóle nie było do żadnego wejścia i żadnej możliwości jeżdżenia. Także jeszcze raz dla Jacka oklaski. Chciałem Wam powiedzieć tylko tyle, że Jacek nie jechał ani razu trasy. Nie został przez nas dopuszczony, żeby nie było. Oresta nie ma, Piotrka Leciński nie ma. Na chwilę obecną stoi kilka samochodów tam na drodze jeszcze, bo mieszkańcy nie usunęli wszyscy aut i to raczej będzie pod tym względem porządek. Hi everyone, welcome to the Polish Goodwood Catch Festival. So we will go from the start, or generally about the track. There are 3 different turn marks, so be careful on the beginning. Use your brain, don't go just full throttle and crash, okay? Beware of that. Touch and go zone means that you don't have to drive through the whole zone. You just need to cover it, any edge of the zone. You don't have to go through the zone. So if you catch it here and you go in a way, it's okay. If you catch it on the end and you go in a way, it's okay. Wasza decyzja taka jednogłośna, bez żadnych kłócenia się. Chcecie wszyscy naraz mieć trening do godziny 20, czy robimy go z podziałem na grupy? Przedziałem. Nie. Podziałem, to będziemy stać. Jak podziałem? Drift one z podziałami. Dzielimy na Masters i na Pro. Podziałem. Ty co myślisz, Palniku? Jak z team? Ja myślę, że bardzo dobrze. Napęd będzie gruby, no widowiskowo na pewno będzie. Możesz być... Chciałbym na przykład na tym balkoniku sobie zamieszkać na ten czas. Ty, ale to myślę pod bilety, no nie? No tak. Podało ładnie. Możesz być szczery, boisz się? Wiesz co, ja lubię wyzwania, najwyżej się taksówka skończy szybciej niż zakładałem. Oby nie, oby nie. Dobrze, bojowe nastawienie jest do końca. O to chodzi. A tobie jak się podoba? Bardzo mi się podoba, ale trochę się boję. A to jest taki strach z pokory, że tak powiem, żeby... Nie no, pokory nigdy mi nie brakuje, bo już parę dzwonów poważnych przerobiłem. Yuri, what do you think about this track? You can explain in Polish. Po polsku nie robię. Co myślisz? Extreme? Nie, no fajnie będzie. No, widzę te po tej zole, co teraz układają, to będzie chyba ciekawie. Bo jak sam przejechałem trasę tą moją hulajnogą, nie wiedziałem gdzie co jest, no to jakoś tego nie widziałem. Myślałem, że szybciej będziemy się przekładać. Drift, nie, sam start, że będzie szybszy. Aha, no. Szybciej będziemy, że tak powiem, wchodzić w drift, ale widzę, że jest troszeczkę to opóźnione. Jest ten start, także to będzie chyba dobrze. Czyli to macie liznąć zona? Pewnie. No jest ryzyko, jest zabawa, jak to mówią. A ty lubisz takie wyzwanka. Ej, który ma antilaga dobrego z tyłu? Bo już wiemy, kogo o podpalenie posadzimy. Ja mam fajne antylagi. Tak na gorąco, Kuba, co myślisz? Bardzo extreme? No, ciężko powiedzieć, jeszcze się nie przejechałem, nie w auto, więc nie chcę tutaj się wypowiadać, ale wygląda naprawdę grubo, no. I ta inicjacja tutaj, i ta długa prosta, która jest za nami, naprawdę myślę, że trzeba się nagimnastykować, żeby gdzieś to fajnie przejechać. Powodzonka. Dzięki. Tak naprawdę jest taka zdrowa ekscytacja w tym momencie, bo o co chodzi, jak to będzie wyglądać, jak to będzie szło. Wow.
Masz już fason wyobrażenia, jak to będzie wyglądać, czy? Na razie mam przerażenie. Czyli tak jakby... Kierowcy versus Kietrz 01. Na swój sposób to jest istne szaleństwo, bo trasa jest... Kilka pierwszych przejazdów zgodnie z oczekiwaniami. No, szału w większości nie ma, nie jest łatwa trasa. Chociaż niektórzy radzą sobie już bardzo dobrze jak na pierwsze przejazdy, to też trzeba pochwalić wybrane osoby, ale jakie to zostawię dla siebie. HDS idzie w ruch, czyli pierwsze urwane koła, przednie zawieszenie wtrzymał się. Zaraz zobaczymy dwójka, czyli niedaleko po inicjacji. Łukasz Wilczek, palnik. Nie przełamał, jakby dotknął hamulca i tam padł. Dobrze, szybko jedziesz, tak naprawdę tu trzeba tylko się skamować wcześniej, żeby tu się przełożyć tam. No tu puścić gaz. Palniczku, co się stało? No co się stało? No chciałem się przełożyć lewą na hamulcu i trochę mnie pociągnęło na heblu, no i co, no. Wahacz? Wahacz, drążek, poskładamy się, będziemy jeździć, mam nadzieję, nie? Nie ma wyjścia. Tak, panie domku? No. Będzie dobrze. Jak gadaliśmy wcześniej, albo grubo, albo wcale. Nie, no spoterzy chcieli ze mnie wycisnąć wszystkie soki, no to kurwa wycisnąć. Już dziś? Także nie, bez sensu ta nowa lewa na dobra, żeby się przełożyć. Nie? Może, ale kąty też masz bardzo duże na tych przekładkach. Bardzo. I coraz bardziej cię wypluwa do zewnętrznej. Nie wiem, czy nie za szybko się przekładasz już tam. Czy nie nabierasz prędkości, bo raz się wypluwa bardzo szeroko na zewnętrzną. Wiem, ale to chodzi o to, żebym to umiał zrobić z jednej i będę bardzo zadowolony. A, w ten sposób. Tak, no, ambitnie. Będę próbował nie ściągać nogi z gazu przy przekładkach, chociaż wiesz, minimalnie. No i tyle, nie? A tutaj no ryzyko jest, no. Każdy widzi, nie? Latającej taksówki jeszcze nie widziałem. Kurwa, czekaliśmy to, panie. No, ja już więcej... Co ty zrobiłeś, że tak uderzyłeś? Wiesz co, pane byłem i chciałem kliknąć ją na lewym, żeby ją przełożyć. Jakby zawsze były tylko takie korki, to życie byłoby milsze. Jest przerwa, na górze jest druga ofiara, jak znajdę jakieś nagranie, to wam podeślę. Maksymilian Heller przywitał się na pierwszym podjeździe z krawężnikiem, wypadła półość. Runda uliczna ma swoje uroki. W przeciwieństwie do Depszna, gdzie byliśmy totalnie oddaleni od cywilizacji, od Green Hell, gdzie poza serwisem dopiero gdzieś kawałeczek dalej były możliwości jakiegoś posiłku, tutaj jesteśmy w centrum wszystkiego. Heller i palnik wcześniej. Love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream.
żeś mi Tomek gadać, podniosło mi ciśnienie. No, dlatego ja stoję z tyłu. Znaczy ja też się staram, kurde, ale... W motorsporcie nie ma fizyki. No. Naprawdę. Nie ma fizyki. Kolejny samochód, ale nie wiem, czy znajdę nagranie z tego, ale wow. Dawno się tak nie zagotowałem. No Krzysiu, słuchaj, ja łapałem Igora, nie? Ale cię odbiło. Kurwa. A w środku mam wrażenie, że jest 100 razy gorzej. Tak? Strasznie dziwnie cię wyniosło, kurwa, tak na wewnętrzno. Jest tutaj, kurde, Extreme, nie? Jest Extreme. Ja bym powiedział, że się odpaliłeś. Jak nie będę miał potrzeby mocno, bo zejść opony, to już nie będzie. Koniec na dziś. Wow. Wow, to jest dobre słowo. Jutro zaczynamy następną część relacji, czyli to zazwyczaj nazwijmy to prawidłowo, czyli relacja z 55. rundy Drift Open dzień pierwszy oraz dzień numer 2. Jestem spompowany.